Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes Perfume i zapraszam Was na kolejne nowości perfumowe. Zapraszam serdecznie. Chciałam dzisiaj z Wami pogadać o 5 nowościach, które udało mi się poznać, w tym 3, które zakupiłam flakony. I zacznę od zapachu, o którym wiecie z tak naprawdę mojego haulu, że ten zapach mam i obiecałam, że w najbliższych nowościach Wam o nim opowiem. No i tak też jestem. Chodzi o Ambre Samars Guerlain i to jest Aqua Allegoria Absolus. Słuchajcie, ja wiedziałam, że ten zapach mi się spodoba, ja wiedziałam, że mogę go kupić wręcz w ciemno, dlatego że naprawdę z tej marki, z tej też linii nie ma wtopy. To jest taka linia zapachów intensywnych, konkretnych, mocnych, wybrzmiewających niszowo. Taki też jest ten zapach. To jest zapach, który oszołomił też mojego Wojtka, który powiedział, że coś niesamowitego, jak to pachnie. Ja już wiem, że Wojtek w takim razie uwielbia ambrowe zapachy i takie też mu się podobają, ciepłokorzenne. Taki też jest ten zapach. Jeżeli chodzi o to, co w nim znajdujemy, to jest migdał, kardamon, kadzidło, bursztyn, dawana, fasolka tonka, benzoes i paczula. I to jest taki zapach słodki, ambrowy, wręcz momentami właśnie jakiś taki, jak taka lejąca się żywica, bardzo słodka. Jest to zapach tak projektujący i tak trwały, że daję słowo, czujecie go non-stop do następnego mycia. Z ubrań to w ogóle myślę, że 2 tygodnie się nie pozbędziecie, jakich nie wypierzecie. Naprawdę ten zapach jest przecudowny. To jest wręcz takie też dużą korzenność tu czuć. Ten właśnie taki kardamon podany na taki sposób otulający. Ale co jest bardzo dziwne, ja go testowałam w dosyć ciepły dzień i on mi się sprawdził. Nie miałam jakiejś takiego dysonansu, że kurde, trzeba poczekać na zimę. Świetnie mi się go nosiło, bardzo dobrze się czułam w tego typu zapachu. To jest pozycja fenomenalna, jedna z lepszych moim zdaniem, jaka w tym roku wyszła, chociaż ja wiecie, nie znam wszystkiego, ale z tego co poznałam, to jest na pewno pierwsza dziesiątka nowości, zapachów, które po prostu w tym roku zostały wydane. Polecam serdecznie, bo jest zapach przepiękny, gdyby ktoś chciał odlewkę, nie wiem, próbkę, to odzywajcie się. Jeżeli chodzi o tę nowość, to nie jest tak, że ona mnie na tyle zachwyciła, że ja kupiłam flakon, tylko zawsze mi piszecie o zapachach Rabanne Olympei. Bardzo dużo dostaję komentarzy, jak bardzo cenicie sobie te linie Olympee w Rabanne, jak lubicie, jakie są piękne, jakie piękne są flankery. A ja nigdy nie rozumiałam tego hype'u. Myślę, że nadal nie do końca go rozumiem, dlatego że właśnie ja nie wyczuwam do końca tych zapachów. To jest trochę jak z Nomad Chloe. Mam coś bardzo podobnego z tą linią, ale ponieważ wyszedł najnowszy Olympea Absolu, a to mi się kojarzy z mocą zapachu, to postanowiłam kupić. Postanowiłam mieć przedstawiciela tej części mainstreamu, ponieważ zawsze warto mieć coś, do czego można się po jakimś czasie nawet odnieść, coś porównać. I ja Wam powiem tylko tak, może powiem najpierw, co jest w nutach. Jest morela, jaśmin, wanilia i bursztyn. Gdybym miała opisać jednym zdaniem, to bym powiedziała, że to jest kompozycja waniliowa. Natomiast wyobraźcie sobie, że kiedy go testowałam globalnie, całodniowo, to Wojtek przyszedł i mówi do mnie: matko, ty pachniesz męsko, pachniesz jakimiś takimi, a on to powiedział konkretnie czym,
nazwę nawet podał jakiegoś takiego starego typu perfumy, takiego starego. I mówi, to tak pachnie. Ja mówię, no co ty, przecież tu czuć wanilię. No nie, strasznie męskie perfumy. Także uważajcie, ja ich nadal tak nie odbieram, ale są to zdecydowanie ciężkie perfumy. Dla 90% z Was będą to perfumy wieczorowe i to zdecydowanie. Dla mnie jest to zapach, który z powodzeniem ponoszę w ciągu dnia. On trochę ma coś z Libre YSL. Mam takie wrażenie, że jest tu jest taka sama na pewno wanilia, w taki strasznie zbliżony sposób podana. Ten zapach jest jaśminowy. Ten jaśmin czuć zdecydowanie. Czuć jaśmin, który jest taki słodki i ciężki, trochę właśnie taki alienowski, no ale alien jest jedyny w swoim rodzaju, więc nie chciałabym przyrównywać tych dwóch zapachów, bo one niewiele ze sobą mają wspólnego, ale jeżeli miałabym ująć, jaki to jest jaśmin, to jest taki ciężki i bardzo słodki, taki jaki ja lubię. I tak, moim zdaniem większość z Was po prostu uzna ten zapach za wieczorowy. On, powiem Wam szczerze, że jak Olimpea, cała ta linia w ogóle nie robi na mnie wrażenia, bo ich nie wyczuwam, tak ten migocze mi gdzieś, ale też nie powiem, że jak na tak mocny, silny zapach waniliowy, gęsty, bo to o tak bym określiła go, jako bardzo gęsty zapach, wręcz momentami ambrowy, trochę właśnie podobieństwo do Ambre Samary, jeżeli chodzi o odczuwalną gęstość zapachu. Natomiast ja dalej go tak wyczuwam bardzo słabo, no ale już wiem, że otoczenie czuje go ekstremalnie mocno, więc to jest raczej kwestia mnie. Ja myślę, że go będę używała raczej nie z myślą o mnie, tylko o innych, po prostu, żeby inni mieli miłe doznania, raczej nie ja sama. Czy ja żałuję tego zakupu? Wiecie co, o dziwo nie. Dlatego, że myślę, że z tej całej serii, tej Olimpei i z tych wszystkich flankerów i nieflankerów i wersji podstawowych, chyba jednak ta najbardziej do mnie przemówiła. Więc mimo, że to był zakup w ciemno, też z myślą o tym filmie, to nie powiem, żeby to było rozczarowanie, ponieważ zapach jako zapach bardzo mi się podoba. To jest taka wanilia, taka ciężkość zapachu, którą ja bardzo lubię. Więc no to od Was zależy, co lubicie. Kolejny zapach też kupiłam go w ciemno i to jest marka, która uważam, że nie tworzy zapachów odkrywczych, może nawet nie chodzi o odkrywcze, ona robi piękne zapachy, tylko według mnie troszeczkę klony. Czego bym nie testowała z tej marki, to mam takie przeświadczenie, że ja to wszystko już znam. Chodzi o markę Gizada. Wypuścili nowy zapach Donna. Myślę, że Gizady nikomu nie trzeba przedstawiać. Jest to szwajcarska marka perfumowa, która jest jak najbardziej znana, a przynajmniej zapach Ambassadore czy Ambassador i męski, i damski, chociaż męski jest bardziej znany. No i właśnie, jeżeli chodzi o ten wypust damski Ambassador, to jest, słuchajcie, dla mnie YSL Libre. Ja testowałam ten zapach i testowałam ręka przy ręku, bo jak go testowałam, to od razu przyszło mi na myśl, że to jest przecież Libre. I słuchajcie, różnicy praktycznie nie ma, więc jeżeli ktoś odczuwa ten zapach inaczej, to koniecznie w komentarzu dajcie znać, bo dla mnie to jest po prostu klon YSL Libre, albo YSL Libre jest klonem Gizady. Nie sprawdzałam datowo, jak to wygląda, więc nie będę się wypowiadała na ten temat, ale wypowiem się na temat Gizady Donna. Słuchajcie, ja Wam chciałabym powiedzieć tylko tyle, że to jest 100% fiołkowy zapach. 100%. Ten fiołek jest taki, który ja kojarzę, znam. To znaczy, znowu wydaje mi się, że ten zapach gdzieś już wąchałam, że jest to coś z mainstreamu. Przychodzi mi na myśl coś z mainstreamu, co testowałam, co pachnie strasznie mocno podobnie. Tak, no zdecydowanie. To jest taki fiołek troszeczkę pudrowy, ale niesamowicie kwiatowy.
no taki fiołek, jaki znacie, no to są naprawdę fiołkowe perfumy, nie można tutaj pomylić tego z niczym. Jak się wącha, to od razu się wie, że się wącha fiołek. Są niezwykle kobiece, niezwykle kwiatowe, bardzo kobiece, więc nazwa Donna super tu pasuje, tylko znowu tak jak mówię, dla mnie jest to zapach, który ja już kojarzę i znam. I nie wiem, czy polecałabym komuś kupno tego zapachu w ciemno. U mnie jest plus taki, że zapach mi się podoba, bo to jest piękny fiołkowy zapach i na szczęście tamtego nie mam, bo gdybym miała, to już bym pewnie skojarzyła i zaczęłabym ręka w rękę już testować. Tamten na pewno testowałam, który mi na myśl przywodzi ten, natomiast nie mam go u siebie w kolekcji, więc nie potrafię jeszcze nie potrafię powiedzieć, o który zapach chodzi. W każdym razie możecie w komentarzach napisać, jakie znacie fiołkowe zapachy, ale takie 100% fiołkowe, takie naprawdę, że czujecie fiołek, bardzo kobiece, z jakąś tam delikatną pudrowością. Napiszcie, bo być może mi przyjdzie do głowy właśnie ten, który kiedyś testowałam i który bardzo Gizadę przypomina. Także Gizada Donna, piękny fiołkowy zapach. Dla kogoś, kto kocha fiołka, zakocha się w tym zapachu, jeżeli nie ma tego mainstreamowego, który gdzieś mi tam z tyłu głowy właśnie chodzi. Teraz powiem Wam o totalnym rozczarowaniu, o czymś, co po prostu, no w ogóle wręcz jestem zdziwiona, że takie coś wyszło w tej linii zapachowej. Chodzi o Lancôme La Vie Belle Vanilla Nude. Nie rozumiem tego zapachu, kompletnie. La Vie Belle, podstawowa wersja, to jest coś przepięknego. I ja nawet, mam tutaj sobie taką odleweczkę, nie mam flakonu, nie wiem, czy będę miała, ale mam odleweczkę. I naprawdę uważam, że jest to zapach świetnie zrobiony, który nadaje się i dla młodszych kobiet, i dla starszych kobiet. Ja nie rozumiem, co to robi w tej linii. Wydali L'Elixir, który się fajnie przyjął. To jest po prostu wypust, który nie do końca się ma w ogóle do linii La Vie Belle. Jest to po prostu waniliak i to powiem Wam też, że nie jakichś najwyższych lotów. Tak, to jest taki, bym powiedziała, ja bym nazwała go kwiatowym waniliakiem, biało-kwiatowym waniliakiem. Natomiast ta wanilia jest tu na tyle silna, że te białe kwiaty to w ogóle są tylko przy pierwszych psiknięciach, kiedy jeszcze jesteście w stanie odróżnić od siebie nuty. Ale za sekundę już jak to się wszystko układa, to jest po prostu taki czysto waniliowy. Tak naprawdę nic innego nie czujecie. Bardzo silnie waniliowy zapach i ta wanilia też nie jest jakichś tam wysokich lotów. To nie jest ani wanilia, ja bym może inaczej powiedziała, dla mnie to jest wanilia spożywcza. To nie jest ta wanilia sensualna, to nie jest taka wanilia, która nawet jest tu, bo uważam, że to jest przepiękna wanilia, właśnie już tak bardziej ambrowo podana. Natomiast tu to jest dla mnie taka spożywcza po prostu wanilia, która naprawdę, ten zapach jest nudny, w nim się nic nie dzieje, on nie ma takich parametrów, jakie ma podstawowa wersja La Vie Belle, czy nawet L'Elixir, którą też znałam. Tu naprawdę jest nudno, że można się pospać. Naprawdę. Nie polecam ogólnie. Oczywiście polecam, żeby się zapoznać, żeby tam sobie potestować, bo dlaczego by nie. Ale wiecie co, nie polecam tego kupować w ciemno. Myślę, że rozczarowanie tym zapachem może być ogromne. Nie musi, ale może być. Ostatni zapach, o którym Wam dzisiaj powiem, to jest latafa. Jakoś któreś tam ta latafa się przewija, że wypuszczają co chwilę coś, no to jestem zainteresowana po prostu, żeby poznawać. I wypuścili nowy zapach Fire on Ice. To jest
jakby to Wam powiedzieć, oni to ilustrują jako taki zapach, który z jednej strony jest gorący, a z drugiej jest bardzo ochładzający i taki wręcz lodowaty. I trochę w tym jest prawdy, trochę nie. O co chodzi? W ogóle na samym początku uderza Was cynamon. Przepiękny, rozgrzewający cynamon. Za moment czujecie już bardziej jakąś taką właśnie szarlotkowość, ciasto i strasznie Wam przypomni Angel Share lub Camrę. Niesamowicie, wręcz bym powiedziała, że początek tego zapachu to jest takie 1 do 1 Camra. Ale jak się ułoży, to czuję nuty bakaratowe, podane w taki właśnie chłodniejszy sposób. Niesamowicie projektujący zapach, bardzo długotrwały, dosyć dobrze zrobiony, muszę przyznać. I na mojej skórze te nuty bakaratowe to jest takie coś pomiędzy Thomas Kosmala a Trajan. I co mam na myśli, mówiąc to się dowiecie we wrześniu w odcinku, który zresztą zaraz będę nagrywać, porównanie bakaratów i tam Wam wszystko będę tłumaczyła, więc zrozumiecie, co to znaczy, że zapach jest pomiędzy. Jest bardzo fajnie zrobiony, fajnie też się zmienia, nie czujemy arabskości tego zapachu. Muszę w ogóle powiedzieć, że Latafa chyba się wyrobiła, że Latafa zaczyna tak troszeczkę inaczej podchodzić do zapachów, że troszeczkę inaczej może je tworzyć, czuje się pewną jakąś tam jakość tego wykonania, no i nie ma tych nut arabskich takich stricte. Bardzo naprawdę fajnie jest to wykonane. Moim zdaniem, jeżeli ktoś poszukuje Angel Share w połączeniu z bakaratem, to może być zadowolony tym zapachem. Wiecie, co tu w ogóle jest? Ja Wam w La Vie Belle chyba nie powiedziałam, co jest, ale to już wybaczcie, zobaczycie sobie najwyżej sami na Fragrantice, a tu Wam powiem, że jest tak: koniak, cynamon, malina, płatki róży, mech, karmel, dąb, mirra, cedr, ambroxan. No właśnie, i to jest takie, moim zdaniem, połączenie faktycznie rozgrzewająco chłodzące. Bardzo ciekawa propozycja. Nie wiem, ile ten zapach będzie kosztował, bo nie kupujcie ich jak tylko wychodzą, bo są droższe niż później. Poczekajcie najlepiej. Ja na przykład taki błąd, słuchajcie, zrobiłam z zapachem Prady. No, nie doczekałam się i kupiłam, a za moment one będą dużo tańsze, więc warto jest przeczekać i kupić, jak będzie taniej. Natomiast muszę powiedzieć, że jeżeli lubicie gurmandowo-bakaratowe historie Angel Share'a, Camry, ale też bakarat Was nie odstrasza, no to jest to propozycja dla Was i to myślę, że dużo tańsza niż te, co wymieniłam. To by było na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że pomogłam Wam w czymś, a jeżeli nie, to pamiętajcie, że możecie się do mnie zwrócić po jakieś odlewki, żeby te zapachy poznać. Ja mam całą listę, więc wysyłam też. Można pozamawiać rzeczy. Dzięki bardzo za dzisiaj i do następnego, kochani. Buzieczki. Pa!